To jest granica z Mali i teraz ja rozumiem, dlaczego ludzie nie jeżdżą tędy. Bo to jest tak posrana w ogóle droga, tak długa droga, że to jest nieporozumienie. Raz, dwa, trzy. Ganiasz ty. Ojciec John z Demokratycznej Republiki Kongo, który służy tutaj 21 lat, załatwił mi taką miejscówę, materac wygodny, 2 wiatraki. Ten wyłączyłem, żeby dźwięk był lepszy w jego własnym biurze parafialnym. No bo niestety nie ma tutaj miejscówki innej. Mówię, John, to jest wszystko jak należy i wszystko spoko, więc lepsza taka opcja niż w podróży namiot, bo namiot trzeba rozłożyć, złożyć, a w mieście też trzeba się, no, że tak powiem, natrudzić. Moi drodzy, to jest pierwszy odcinek z serii Mali jak to daleko. Ruszamy do kraju niestabilnego, do kraju, który niewątpliwie w moich oczach i w mojej głowie stanowi wyzwanie. I też wiem, że dla wielu kanał Jak to daleko i moja osoba kierownicza jest inspiracją do podróży. Jednak chciałbym, abyście do takich kierunków jak na przykład Mali i kolejne kierunki, które będziemy obierać w tym projekcie, chciałbym, żebyście podeszli z ogromną rezerwą, przygotowali się, przeczytali, poczytali, o co w tym wszystkim chodzi. Ja postaram się w tej serii opowiedzieć odnośnie Mali, jak to wygląda w środku. Kraj jest hiper niestabilny. Nie ma innego słowa, żeby to bardziej opisać. Kolejne kraje tak samo. I nie chciałbym, żebyście trafili do tak zwanej ciemnej dupy, myśląc, że jest to takie hop-siup, bo nie jest. Wiele krajów, które odwiedzam, są trudne, zwłaszcza w Afryce. Musicie zapamiętać jedną ważną zasadę. To, że ktoś szyje buty w 4 godziny na waszych oczach, nie oznacza, że wy też w te 4 godziny uszyjecie te buty, a zwłaszcza sandały. I to wszystko się opiera na doświadczeniu. Bo jeżeli 1000 razy popełnisz jakiś błąd na afrykańskiej ziemi, wyciągniesz z tego wniosek, no i wiesz już, jakiego błędu nie popełniać. I analogicznie, po prostu analogicznie, na własnym doświadczeniu człowiek się uczy, co można, czego nie można, gdzie można, jak można, z kim można. Dla waszego bezpieczeństwa takie moi drodzy... Coś puka? Nie, to. Dla waszego bezpieczeństwa taki apel, a my zaczynamy odcinek. Nie pokazuję wam całego biura i tam łazienki, no bo po prostu nie wypada. Nie wypada, zważając na to, że to jest po prostu biuro parafialne, nie? Zaczynamy. Łapeczka, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej, moi drodzy. To paliwo dla sandałów. A ja ruszam w drogę do granicy. Mam nadzieję, że w tym odcinku pokażę wam granicę i że przekroczymy ją. Różnie może być. Trzymajcie kciuki. O proszę. Wracamy do gry, moi drodzy. Słońce wychodzi, spiekota się szykuje. My będziemy lecieć na granicę z Mali. Zobaczcie, ludzi nie uświadczysz, ale wiecie, co mnie wczoraj najbardziej zdziwiło? Tutaj tyle osób, ile wczoraj widziałem biegających wieczorem około 19:00, w życiu w żadnym innym kraju afrykańskim i na Bliskim Wschodzie nie widziałem. Ile żyję? 13 lat podróżuję obecnie. To miasto mnie, Kedugu, to miasto mnie po prostu zaskakuje, tak pozytywnie. I do tego jeszcze nie mogę zrozumieć, dlaczego to miasto ma taką dobrą kondycję. W sensie ono tak dobrze tutaj sobie radzi, to widać. Ono jest takie czyste, takie, powiedziałbym, niepasujące kompletnie do schematu afrykańskiego, zwłaszcza w tej okolicy. Zwłaszcza z granicą z Mali, krajem, który jest naprawdę słabo rozwinięty. Skąd to się bierze? Kopalnie złota, bo tutaj są.
oczywiście, czy to złoto faktycznie ma impet na ekonomię lokalną i nie przepływa przez tak zwane dziurawe kieszenie władz. To jest ciekawe, to pozostaje znak zapytania wielki. Może ktoś będzie w stanie wyjaśnić z was, może kogoś spotkamy na trasie. Więc tak, tutaj gdzieś jest poczta. Idę, wyślę do Chrześnicy pocztówkę. Jak nie urok, to straczka było. Albo nie było pocztówek, albo nie było znaczków. Więc to jest ostatni gwizdek na to, żeby to zrobić. Kedugu Poste. Chodzimy, mam nadzieję, że znaczki będą. To nie takie oczywiste. Kartka, proszę bardzo, trochę już mi się pogięła od szukania znaczków, no ale to nic. Zobaczcie, jak obklejone te okienka. Ciekaw jestem, ile będzie szła. Nie odwracam, żeby nie zdradzać adresu na tyle, ale dajcie w komentarzu znać, jak myślicie, ile taka kartka z Dakaru będzie szła. Tygodnie, miesiące, jak myślicie? Pan na poczcie nie miał wydać. 20 groszy mi zabrakło, żeby to wysłać. No zobaczymy, ale pan mi dał jeden, te 20 groszy, bo nie miał wydać, a w ogóle też nie miałem drobnych. Dobra, wrzucam i ciekaw jestem, za ile to dojdzie. Niech idzie. Teraz czas pójść na wylotówkę. Tutaj prędko się suszy. Ostatnio rozkminiałem tak sobie w głowie, jak silni muszą być misjonarze i księża, którzy tutaj działają, jak odporni na tą krzywdę ludzką tutaj, jak się uodparniają. I ja zdałem sobie sprawę, że ja tak samo. Ja się uodporniłem. Słuchajcie, to, że ktoś nie ma rąk, nóg albo inne ma, że tak powiem, dolegliwości cielesno-psychiczne, już mnie to nie rusza. Już mnie to nie rusza, bo przez tyle lat, ile się tego naoglądałem, ile mam styczności z tym, to ja po prostu się uodporniłem w jakiś sposób. Gdybym się nie uodpornił, to można by było sfiksować na dobrą sprawę, bo to jest na każdym rogu. Coś się dzieje na każdym rogu. Wczoraj tutaj byliśmy. Kawałek udało się nakręcić takim wieczorowym klimatem pod wieczór. Physical education. No tak, jeansy można kupić. To wszystko second hand, szanowni państwo. Plecak z Decathlonu. Tutaj wszystko idzie. Z jednej strony fajne jest to, że te ubrania, tekstylia mają tak zwane drugie życie w krajach afrykańskich, ale patrząc na to, że kraje afrykańskie są pewnego rodzaju śmietnikiem Europy, to nie podlega wątpliwości. No bo nie mówię tylko o ubraniach, bo z ubraniami fajnie, okej. Ale tak, i samochody, i motocykle, zużyte opony, tego jest cała masa. Jakieś chemikalia, tego jest calutka masa. A tutaj jest mało uczęszczana droga na granicę. Mówię mało uczęszczana, bo nawet na Google Mapsie tej drogi nie ma. Czas na mango, zwłaszcza w tak gorącym klimacie. Zobaczcie, jakie dojrzałe, już gotowe do zjedzenia. Muchy obstrają gdzieniegdzie. Najgorsze jest to, że chciałoby się takie coś zjeść, ale nie ma gdzie umyć. Nie ma gdzie higienicznie tego mango zjeść. Dzieci jedzą niemyte, z ziemi biorą i jedzą. Ale później, że tak powiem, pasożyty wychodzą pachami wręcz. Idę jeszcze pieniądze wezmę, pan się tutaj denerwuje. Stary Peugeot 505 do przewozu ludzi, do przewozu towarów. Ja przy okazji, za stara zasada mówił, że jak masz miejsce wydrukować wizy, to trzeba wydrukować je jak najszybciej, bo później może być problem. Więc ja tutaj u koleżków, którzy mówią po angielsku w ogóle, drukuję, ona laminarka jest, zarąbiście sobie wydrukuję wizę. Nie będę musiał się denerwować później, że nie mam wydrukowanej, a to później problem może stworzyć. Idę loda zjem, ale póki co 2 strony, wydrukowanie 2 stron wizy, czarno-biało, 2 złote. 2 strony, 2 złote, złotówka za wydrukowanie strony. Czujecie wid? Takie życie. Słyszałem, że w Senegalu są serki z Polski przywożone.
kupię sobie ten loda na schłodzenie. 45 na zegarze, co tam? Powiem wam tak, tutaj najlepsze jest to, że tutaj w ogóle ceny nie ma. Nie wiesz, kupujesz w ciemno. Bierzesz na oko. Ja to tego czekoladowego wezmę. Co ja bym dał teraz, żeby zmarznąć? Żeby temperatura była -10. Moje marzenia. Mleko w proszku. Otwieram od góry tak, żeby móc zrobić sobie z tego kubeczek. Porządnie mieszam. I nie potrzebuję kubka, żeby wypić jedną porcję mleka. I powiem wam tak, nie sądziłem, że regularne spożywanie tego prochu, tego mleka w proszku będzie tak dobrze na mnie działać. Moje ciało jest bardziej odżywione, lepiej reaguje na wysoką temperaturę i naprawdę jestem w szoku. I tak to wygląda i z tego piję. Wczoraj poszedłem do sklepu, odwracam się, patrzę na ciężarówkę. Na ciężarówce jak wołem napisane, nie zdążyłem wyciągnąć kamery. Materiały budowlane. Wyobrażacie sobie? Ciężarówka przyjechała, taki kawał szmat drogi. A dzisiaj z kolei też w tym sklepie, co wczoraj byłem. Też niespodzianka, bo poznałem babkę, nie wiem skąd, ale tak na szybko pogadaliśmy, 40 lat w Senegalu. Szmat czas, taka drobna babunia. Może nie wiem ile ona ważyła, z 40 kg, taka niska, drobna. Niesamowite. Jak to życie niekiedy nas, moi drodzy, rzuca po świecie. Kogo tutaj nie spotkam z innych krajów, czy to Sierra Leone, czy Gwinea, czy skąd tam jeszcze oni jadą? Z Mali jadą, z Burkina Faso bardzo często, z Nigru jest dużo ludzi, z Nigerii, moi drodzy. To wszyscy mówią, jak jeden brat, że oni tutaj za robotą, a jak zapytasz, czy im się tutaj podoba, to jak jeden brat mówią, że nie. Że woleliby gdzie indziej być, że tutaj w ogóle no nic nie idzie dobrze, ale robota jest i płacą. Płacą, bo to, że jest robota, to nie oznacza, że zawsze muszą płacić. Zresztą sami wiecie, jakie jest życie. Można robić robotę, a nie dostać zapłaty za, że tak powiem, za sandała. Co? To ktoś jakiegoś łyskacza chyba pił. Jakaś taka droższa butelka, że tak powiem, nie plastik. Słuchajcie, to jest droga do Mali, a to jest mój transport potencjalny w tamtą stronę. Niestety się nie udało, ale to nie znaczy, że się w przyszłości nie uda. Głowa do góry i sandałujemy. To jest ciekawe, że na wlotach i wylotach miast i okolic są mapy. W sumie Occupation des Sols Project. Za bardzo nie wiem, o co to w tym wszystkim chodzi. To chyba pokazuje, tutaj jest legenda. Nie mam pojęcia, Sol to jest ziemia, ale o co chodzi? No coś, jakaś rozpiska jest. Jakaś jest rozpiska, ale to ktoś musi wytłumaczyć z was, o co chodzi. No bo to nie pokazują, gdzie jest złoto, bo to by było głupie. Z tym złotem to też jest taka, wiecie, pokręcona sprawa. Bo po pierwsze, żeby wydobywać złoto, w każdym afrykańskim kraju musisz mieć tak zwane zezwolenie na wydobycie od rządu. A jak nie masz wtyk, to otrzymanie tego zezwolenia jest trudne i bardzo kosztowne. Bo to wszystko musi iść tak zwanymi pobocznymi drogami, żeby to się opłacało. A ludzie, kurde mordo, ludzie, którzy robią to na własną rękę, odkrywkowo, no to ich urobek jest bardzo, bardzo niski względem takich, wiecie, firm ogromnych z Europy, czy ze Stanów, czy z Kanady, czy z Australii, czy z Chin, którzy po prostu tonami dziennie przewalają tego materiału i tego urobku mają o wiele więcej. No ale to wszystko wiecie, jak to działa w Afryce. Tutaj nie przeskoczysz wiele rzeczy, no ale musisz być po prostu silną jednostką w społeczności, w strukturze całej. Tutaj nie ma nic darmo. Tutaj nawet za
Za uśmiech czasami trzeba zapłacić. Z tymi afrykańskimi śmieciami to ja mam dylemat. Co lepsze, żeby się walały tak jak się walają tutaj, czy żeby ktoś się po prostu najzwyczajniej w świecie spalił? Z tego złego to już chyba wolę, żeby ktoś się spalił i wdychał ten plastik w innej formie, niż żeby te zwierzęta po prostu żarły plastik i makulaturę. No bo one to robią nagminnie. My tu staniemy i będziemy łapać, próbować szczęścia. O, tu kawałek cienia jest, ale mały ruch jest. Nie spodziewałem się, że będzie tak mały, ale biorąc pod uwagę, że jest to mało uczęszczana droga do Mali. W ogóle jest ciekawe jest to, zobaczcie, z Kedugu w stronę Mali nie ma tej drogi. Ta droga nie istnieje. Ona chyba jest na tyle nowa, albo ktoś nie ogarnął, że ona istnieje tam na górze, jak ogarniał satelitę. Tam pan idzie. Ja go wczoraj widziałem na trasie. On od wczoraj przeszedł co najmniej 70 km. Idzie w kierunku Mali. Obstawiam, że wraca do domu. Kurczę, powiem wam, że jestem pełen podziwu. Tak powiem wam szczerze, że aż mnie serducho ścisnęło, ale pieniędzy nie rozdaję. Tak po prostu. To jest moja taka zasada w Afryce. Ale jak mam na przykład takie mleko w proszku, to mleko w proszku już będzie spoko. Dałem mu mleko w proszku i się ucieszył, no. Nie pogadaliśmy, bo ja po francusku nie mówię. Ale faktycznie uśmiech był na jego twarzy. Kurczę, jaki wytrwały. No taki kawał drogi przeszedł. Kosmos, kosmos. Jeszcze sekunda i bym śmieciarkę złapał. Ale chłopaki machają, nie, my tutaj, my lokalnie. No to lokalnie. Ale powiem wam, dziura. Ja nie wiem, czemu ja tą drogę wybrałem. Większość ludzi wybiera tą na górze, tą wyżej. Na miejscowość na Kance się tam jedzie. A ja wybrałem tą. Ale wierzę intuicji. Ona mnie jeszcze nie zawiodła. Jeszcze żyje. Zwycięzcą dzisiejszego dnia na porządne załadowanie fury jest oto ten pan. Dowalił, że tak powiem, pod sufit. Zmieniłem taktykę. Teraz siedzę pod drzewem, a pod nogami wala się jedzenie. Co to jest? Co to jest? Kto ogląda odcinek po odcinku i seria po serii, ten wie. A kto nie ogląda, ten się może podrapać w głowę. No właśnie, co to jest? Owoc tego może wyglądać w ten sposób. Nie, o, czekajcie, transport. W tamtą stronę, mordo. Nie złapałem. O, tutaj z owocem i to jakim pięknym owocem. Gdybym miał gdzie umyć, to bym zjadł. Kto wie, co to jest? No nie oglądacie. Ci, co oglądają, niech w komentarzu napiszą. To będzie wiadomo. A ci, co nie wiedzą, to niech do komentarzy zajrzą. Po godzinie zmieniłem koncept na łapanie autobusu. Okazało się, że złapanie autobusu jest kosmicznie trudne, ale możliwe. Złapałem autobus, jedziemy do tej miejscowości takiej większej przy granicy, ale wciąż nie na granicy, więc będzie trzeba jeszcze kawałek podjechać. Taką sobie tutaj z całą klasą lecimy do kina malijskiego. No. Ale to będzie długa przeprawa, bo wszędzie się zatrzymujemy, wszędzie wiecie. Wszędzie trzeba ekipę dobrać, bo ktoś wsiada, ktoś wysiada. Znaczek Adidasa plus 40 do szybkości i plus 20 do bezpieczeństwa. Ale ziomkowi spod pachy śmierdzi. Kurde. Jakieś roszady, ale śmierdzi od ziomka o fest. Drzwi otwarte, najwyżej wylecę. Tak, chłopaki jadą 150 km, 200 km. Bez problemu. معاناة أجيال من هذه المحن تعبنا خلاص من هذه الفتن معاناة أجيال من هذه المحن تعبنا خلاص من هذه الفتن Yo, otra que viene aquí. Otra que viene aquí. Guay, cae,
Stara podróżnicza szkoła mówi, że zawsze przed przekraczaniem granicy coś zjedz, bo tam to zawsze może być gęsto. To jest granica z Mali i teraz ja rozumiem, dlaczego ludzie nie jeżdżą tędy. Bo to jest tak posrana w ogóle droga, tak długa droga, że to jest nieporozumienie. Tutaj jest możliwe, że coś zjemy. Pokazuje pani, że... Czy jajka ma? Jajka to jak się pokazuje jajka. Kwo, 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 kwo. I czy ma... I próba wytłumaczenia. Zobaczcie, kurde, no mówię wam, jak czuję się, jakbym z 50 lat się cofnął tutaj. Taka granica z kamieni. Wy sobie na głodnego, a kierownik takie rarytasy. Jest tak, kapusta, jest kawałek ryby, jest jakieś tutaj pnącze, nie wiem, to może być maniok, cokolwiek. Tutaj chyba jest jakiś, papkin, zapomniałem, nie dynia, tylko bakłażan. Tutaj jakieś takie różne jeszcze, to chyba jest ryż, to bardziej na ryż wygląda niż na proso. No i to w sosie takim pomidorowym. Nie jest źle tutaj w lokalnym restaurancie, jedynym lokalnym restaurancie tutaj. Ta kapusta jest spoko. Ciekawe, czy po rybie nie będzie lipy. Bo niestety ryba jest ciężko strawna. Okej. Zapach nie jest zły, ale kiedyś się już na rybie przejechałem. Jak to mówi stare porzekadło, jak sandał na gównie. Nie jest źle. To jest złoto. Z zimną wodą, wspaniałe. Lubię takie knajpy, gdzie czuć taki lokalny klimat. Ludzie są życzliwi. Mówię tutaj, że podpowiedzą, nie oszukają. Można sobie popatrzeć, co się dzieje. Lubię takie granice. One mają coś w sobie. Ona jest straszna. W sensie źle wróży, no. Nie dostałem żadnego takiego raportu, że tutaj powinno być źle. Ale sam wygląd przeraża. Patrzcie, jaka twarz brudna. Jeszcze raz przetrę. Ale brudna. Cały jestem brudny w tym czerwonym pyle. Tam po lewej stronie za tą dziewczyną już jest granica. Już chłopaki siedzą, więc kręcić nie wypada. W sensie wypada, ale trzeba się liczyć z tym, że na 95% by było łapówkarstwo potrzebne. No bo to jest od razu, że tak powiem, pole do tego, żeby wymusić na tobie pieniądze. Więc ja na razie wyłączę kamerę, żeby bezpiecznie sobie przejść. Trzymajcie kciuki, żeby to wszystko się dobrze potoczyło. Granice afrykańskie mogą być przyjemne, czyli szybko przechodzisz, pach, a mogą być istną tragedią. To jest taka sinusoida, której nie przewidzisz, ale którą da się w pewien sposób zmanipulować. Trzeba być miłym, trzeba przepraszać, nawet jeżeli nic złego nie zrobiłeś. Trzeba podążać ich, że tak powiem, zasadami. Oni muszą się poczuć panami, bo to też jest bardzo ważne. Jak człowiek przychodzi biały, to biorą cię z góry i nam niezależnie jaki jesteś, czy jesteś grzeczny, czy nie, ale jak wyczują w tobie cwaniaka, to już cię nie lubią i już masz pod górkę. A to chyba wszędzie tak działa, nie? Nikt nie lubi cwaniaków, którzy się panoszą. No, więc trzeba wyczuć i na spokojnie grać w tak zwaną grę. To są szachy. Kto zna strategię, ten wygrywa. Szybko wygrywa. Szachmat. Powiem tak. Ciekawa sprawa w ogóle. Przejście graniczne na karteczki. Na takie małe. Co wy tutaj świrujecie? Ja tu z ukrycia kręcę. O tak. Z ukrycia kręcę, żeby mandatu nie dostać. I tego. I na karteczki czekam 15 minut już, aż ziomek mi pieczątkę wbije. Bo to wiecie, bo to 5 minut podniesienie, dotknięcie tego pieczątki. 5 minut podniesienie do góry pieczątki. I 5 minut, moi drodzy, przybicie pieczątki. Więc to wymaga co najmniej pół godziny całego procesu. No niestety, tak to wygląda tutaj. Oni mają czas, my mamy zegarki. To jest w Afryce, prawda?
Więc tutaj nie można się śpieszyć, bo można sfiksować. Malijska granica. Pas niczyi. Pytają, czy kierownik chce motor. A co, ja bym stracił ten piękny widok przejścia z Sandała? Pas niczyi, a w życiu. Słuchajcie, to jest powiedziałbym takie doświadczenie na skalę światową, które niekiedy trzeba po prostu samemu przyjść i przeżyć. Inaczej to wiecie. Ziomek tutaj obwoźny sklepik. Hello. Bonjour. Ça va, monsieur? La Project Construction Japonia. Japonia zrobiła system wizowy, Japonia postawiła mosty, Japonia układa sobie dobry grunt pod dobre interesy. La Fame River. Fame. No dziewczyny tutaj mango sprzedają. Zobaczcie, jak to wygląda obłędnie. Jaka ta woda zmętniała. No i tak, prysznic, ktoś tam dupsko sobie myje. Ktoś inny pranie robi. Piękny widok, kurde. Chłopaki tutaj pranie robią. A tamto mi wygląda jak kopalnia złota przy rzece. Tak to wygląda. I możliwe, że się nie mylę. Ledwo ziomek ciągnie, kurczę. Ojejku. No trzymajcie kciuki, żeby w Mali dobrze poszło, dobra? Jak wiecie lub nie, w Mali jest zagrożenie terrorystyczne i takie tam. Więc oni są bardzo uczuleni na tych checkpointach, na punktach newralgicznych z kamerą. Wyłączam tutaj wcześniej, żeby mnie nie capnęli i odezwę się, jak wszystko załatwię. Opowiem na koniec odcinka wam, jak poszło. No chyba, że nie przejdę, to lipa. Witam Państwa bardzo serdecznie w Mali. Dawno nie byłem na tak przyjemnej afrykańskiej granicy. Przyszedł, pogadał, zapytano o łapówkę w wysokości 35 zł. Przeliczając na polskie, kierownik powiedział tylko swoją frazę na zasadzie: wasza wiza była zbyt droga, moi drodzy, żebym ja wam jeszcze smarował. No i chłopaki od razu przystopowali. No nie wiem, 10 minut? Jestem. Miło, profesjonalnie. Nic więcej dodać, moi drodzy. Nic więcej dodać. Hello brother, hello Mali. Jesteśmy w Mali. Nowy początek nowej serii, moi kochani. To co? Żegnamy się. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was serdecznie już z nowego lądu, z nowego kraju. Drugi odcinek będzie już, moi drodzy, w pełni malijski. Pamiętajcie proszę o zostawieniu łapeczki, komentarza i rzecz jasna podaniu odcinka pocztą sandałową na koniec świata i jeszcze dalej, żeby to szło. A ja próbuję się przebić teraz przez ostatni checkpoint od granicy i moi drodzy, lecę albo w burz, postawić namiot, albo spróbuję jeszcze dobić się do małego miasteczka i tam się ulokować i ogarnąć trochę rzeczy, bo tutaj muszę takich strategicznych rzeczy jeszcze trochę ogarnąć na początku w Mali i będzie dobrze. Jest grubo, a przyznam szczerze, że miałem obawy przed tą granicą. Niestety Mali nie ma zbyt dobrej opinii na świecie w wielu kwestiach i dla takiego podróżnika, który chodzi sam z sandała, niestety takie informacje nie dają spokoju ducha. Pozdrawiam was serdecznie. Kierownik się kłania z Podlasia. W sensie nie z Podlasia. Kierownik pochodzi z Podlasia, ale jest w Mali. No właśnie. Dzika Afryka, kierowniku. Pozdrawiam serdecznie.